W dzisiejszym odcinku pokażę, jak odrestaurować, odtapicerować krzesło w stylu Ludwika Filipa. Cześć, ja się nazywam Aleksander Kądziela i witam Cię na kanale Tapicer w Akcji. Jeżeli nie subskrybowałeś do tej pory mojego kanału, koniecznie zrób to w tej chwili, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, dzisiaj pokażę, jak odrestaurować, odtapicerować krzesło w stylu Ludwika Filipa. Moi drodzy, to będziemy potrzebować przede wszystkim młotek tapicerski, nożyce, kozie stópki, rozkuwacz, no i oczywiście docelową tkaninę. Proszę spojrzeć, jaka ładna, zielona, myślę, że będzie rewelacyjnie pasowała do tego krzesła. Pierwsze co zrobimy, trzeba zdemontować tkaninę tą, która jest zniszczona. Zaczynamy od ściągnięcia tasiemki i wyciągnięcia szyby, które znajdują się akurat w tym wypadku pod tą tasiemką maskującą. No to co, zaczynamy. A więc tak, tkanina została zdjęta, a dokładnie szywki powyciągane. A moi drodzy, jedna bardzo ważna uwaga przy wyciąganiu szybek, uwaga, żeby nie uszkodzić drewna. Więc to mamy do wyrzucenia, to do niczego nam się nie nada. Po pierwsze, tkanina rozdarta, więc i tak wzoru nie zbierzemy. Sami będziemy tutaj docinać. Cienka wata, która tutaj została nałożona, też jest do ściągnięcia do kotla. My będziemy bawełnę nakładać nową, więc musimy zmierzyć w najszerszym miejscu. Mierzymy 57. Tutaj też sobie zmierzmy. Mamy 57, więc w zupełności nam wystarczy. Przygotowaną bawełnę, jest położona. Nie musimy ją tutaj kleić klejem. Myślę, w razie gdyby się okazało, że jednak gdzieś jest za długa, to będziemy zawsze mogli dociąć. Dobra, teraz potrzebujemy wyliczyć sobie materiał. Pamiętajcie, że potrzebujemy 2 cm więcej tkaniny po to, żeby ją podwinąć. Więc mierzymy pierwszy na głębokość. Sobie tutaj będzie nam 60-62 cm w zupełności nam tutaj powinno wystarczyć. No i znowu mierzymy w najszerszym miejscu, ale tu mamy 60-62 cm, czyli mamy kwadrat, tak? Więc musimy wyciąć 62 na 62 tkaninę naszą. Dobra, a więc tak, mamy wyciętą tkaninę. W tej chwili ją kładziemy na siedzisku i co? Kolejny etap, musimy równomiernie ją rozłożyć i złapać gwoździami wstępnie, przybijając tutaj do krawędzi, żeby oczywiście nie do drewna, tutaj do krawędzi na środku, na samych narożnikach, i to samo robimy z tyłami. Za chwileczkę przejdę pokazać, jak tutaj naciąć tą tkaninę na nodze. A więc łapię wstępnie. A więc tak, teraz mamy złapane tutaj 3 gwoździami wstępnie. Można jeszcze złapać sobie tutaj na boku, ale co jest ważna rzecz, tutaj będziemy musieli naciąć tkaninę na tej nodze. Czyli jeżeli tu popatrzymy, może tak wezmę, jeżeli tutaj patrzymy, gdzie jest ta noga, my na tą nogę będziemy robić nacięcie 1 cm, czyli ja może tak zaznaczę, mam nadzieję, że jest to widoczne. Zobaczcie, że tutaj to nacięcie będzie 1 cm zachodziło na tą nogę. Nie może być równo, docelowo tak jak ma być, ponieważ się okaże, że będzie za mało. Czyli tutaj robimy sobie
nacięcie w ten sposób i pamiętajcie, że w tym wypadku noga jest prosta, nie jest pod skosem. Jeżeli ona jest pod skosem, nacinamy wtedy zupełnie inaczej, ale to jest inny typ, o innym modelu rozmawiamy. W tym możemy naciąć prosto, więc nacinamy. Pamiętajcie o tym, żeby te nacięcie nie było za głębokie, żeby nie zaciąć. Będziemy sobie jeszcze docinać na spokojnie, lepiej za mało niż za dużo, naciąć za pierwszym razem. Ok, a więc mamy złapane wstępnie tkaninę naszą, mamy to gwoździami, co około 10 cm. Tutaj już jest leciutko podwinięte. Ponacinamy prawie że docelowo wszystkie te elementy, które tutaj mamy wokół nogi. Lepiej jeszcze troszeczkę się fałduje, ale lepiej żeby się fałdowało. Zawsze możemy w każdym momencie sobie dociąć, a w szczególności jak będziemy już to mocować na stałe. Mamy tutaj nadatki, troszeczkę mniej, ale to nie będzie problem. I od czego zaczynamy? Zaczynam od przodu, kierując się do narożnika. W jedną stronę zostawiam 10 cm, to samo robię z drugiej strony i tak samo robię z bocznymi, czyli od środka w jedną stronę, w drugą stronę, zostawiając po 10 cm i na sam koniec zostawię sobie tył. No więc możemy zacząć działać. Tutaj, jeżeli mamy za dużo tej tkaniny, to możemy ją wyciąć na datek. I teraz jedna informacja. Teoretycznie, jeżeli stosujemy taśmę maskującą, czyli taką jak ja tam będę używał, to w teorii można wziąć, mocować szywki do samej krawędzi. Niejednokrotnie można to wziąć, odciąć. Natomiast dla bezpieczeństwa ja jestem jednak zwolennikiem, żeby od razu podwijać tą tkaninę docelowo i mocować ją tutaj do ramy. Nie muszę się przejmować tym, jak daleko będę tutaj mocował tą szywkę, ponieważ i tak będę miał tą tasiemkę maskującą. Gdyby to było natomiast nasze głowacze albo te gwoździe ozdobne tak zwane, to dobrze by było w tych paskach oczywiście, to musiałbym mocować jakieś pół centymetra od tej krawędzi szywkę. To jest konieczne, żeby szybki nie były widoczne. Nie muszę ich malować na czarno, bo też nie będą widoczne w moim wypadku. No cóż, to co? Możemy tapicerować. A więc mamy tutaj złapany przód, są złapane boki i teraz musimy wykończyć sam narożnik. Narożnik sam sobie oczywiście tradycyjnie na jedną zakładkę tutaj zrobimy, bo ładnie nam się tutaj to ułoży. Natomiast jeżeli mamy bardzo zaokrąglone albo zaokrąglone narożniki, możemy zrobić na dwie zakładki w ten sposób. Myślę, że tutaj ładnie będzie wyglądało na jedną, więc ja zrobię na jedną zakładkę. W pierwszym etapie założę boczną tkaninę, następnie wykończę przednią, żeby ten wlot tutaj, te podłożenie było z boku, zawsze możemy go zaszyć. No dobra, to ja robię narożniki. A więc tak, moi drodzy, mamy tutaj przednie narożniki wykończone, no i teraz nam został jeszcze tył przy samej nodze. Pamiętajcie, jeżeli tutaj powstaje Wam jakaś fałda, delikatnie, ale bardzo, bardzo delikatnie nacinamy, żeby nie przesadzić. Ale wszystko to, co tutaj jest za dużo nam wystaje tego materiału, to odcinamy. A więc mamy otapicerowane całe siedzisko, zostało nam tylko teraz zakryć szywki naszą tasiemką ozdobną. W jaki sposób to robimy? Tutaj złapiemy dwoma strzywkami w tym miejscu, żeby nam taśma nie
odchodziła. No i tutaj już w taki tradycyjny sposób to jest mocowanie tej tasiemki na klej króliczy, natomiast my to złapiemy klejem na gorąco, więc czas to wykończyć. A więc moi drodzy, ostatnim elementem było przyklejenie naszej tasiemki ozdobnej. No i generalnie mamy koniec pracy. Mam nadzieję, że tkanina Wam się podoba. Piszcie w komentarzach prosto, nie prosto, czego Wam zabrakło, ewentualnie czy podoba Wam się właśnie sposób tapicerowania, taki jak przedstawiłem. No cóż moi drodzy, zapraszam do oglądania innych odcinków, a dzisiaj już Wam mówię dziękuję bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!